Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnych zapowiedziach gier na platformę PlayStation VR drugiej generacji. Zanim jednak przejdę do pokazywania Wam tych gier, serdecznie chciałbym podziękować właśnie za to, co tutaj widzicie. Naprawdę dziękuję za każdego suba pozostawionego na moim kanale. To dzięki Wam naprawdę ten kanał się rozwija, to Wy mi dajecie takiego kopa do tworzenia kolejnych materiałów, bo słuchajcie, każdy sobie może powiedzieć, a on ma tylko 500 subów, no ale to właśnie dzięki Wam daje mi to do myślenia, że jednak te materiały naprawdę Wam się podobają. I w związku z tym, korzystając z okazji, serdecznie każdemu z osobna dziękuję za pozostawienie właśnie takiego suba. Jeszcze jedna taka prośba, jeżeli jesteście tutaj ze mną pierwszy raz, koniecznie zostawcie tego suba z dzwonem i pomożecie mi dobić do mojego pierwszego upragnionego 1000 subów. No i również łapeczkę w górę, jeżeli materiał się podobał. A teraz zapraszam Was do oglądania, bo naprawdę warto. Niestety na początek przychodzę z wiadomością, że gra Madison VR, która z wcześniejszych plotek miała ukazać się na Halloween, a jak zauważyliście mamy już 1 listopada i gry dalej niestety nie ma. W związku z tym przekazuję Wam informację, która ukazała się na Twitterze od samego producenta w dniu 30 października, że gra zostaje na wersję VR przesunięta na rok 2024. Dla osób, które nie słyszały jeszcze o tej grze, posłuchajcie, co gra ma oferować w wersji VR. Madison VR przenosi uznaną grę z gatunku horroru psychologicznego w niepokojąco realny wymiar, dzięki czemu niepokojąca rozgrywka i jej fascynująca narracja stają się jeszcze bardziej wytrącające z równowagi. Wyobraź sobie, że budzisz się zamknięty w ciemnym pokoju z wirtualnymi rękami nasiąkniętymi krwią. Wciel się w lukę w mrożącej krew w żyłach wciągającej grze VR i poddaj się brutalnym torturom Madison, demonicznej siły, która zmusza cię do kontynuowania krwawego rytuału rozpoczętego kilkadziesiąt lat temu. Czy jesteś gotowy stawić czoła niewysłowionemu terrorowi na Twoich oczach i dokończyć tę złowrogą ceremonię? Każda postać w Madison VR niesie ze sobą przerażającą historię, która jest doskonale wpleciona w główną narrację. Poruszaj się ukradkiem, słuchaj uważnie i zachowuj się cicho, aby uniknąć przyciągnięcia niechcianej uwagi. Pamiętaj, że w tym strasznie realnym środowisku VR nigdy nie jesteś sam. Diadek. Pięć dni temu ukazał się nowy trailer gry Arizona Sunshine 2 i wraz z nim możliwość zrobienia już preorderu na tą grę. Gra, jak wiecie, ukaże się 7 grudnia i w podstawowej wersji możecie ją zdobyć za niespełna 40 funtów lub deluxe dopłacając raptem 5 funtów, czyli będzie w cenie około 45 funtów. Oczywiście z 10% zniżką PS Plus. I na ekranie widzicie mniej więcej, co zawiera właśnie ta ulepszona wersja. Gra Arizona Sunshine 2 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię VR, aby wytyczyć nową granicę w rzezi polegającej na zabijaniu zombie. Gracze poczują dreszczyk emocji związany ze strzelaniną w rzeczywistości wirtualnej nowej generacji, wprowadzając w pełni ręczne przeładowanie i nową broń dystansową, taką jak płonące miotacze ognia, aby rozszerzyć i tak już ulubiony arsenał fanów. Całkowicie nowy system walki wręcz wprowadza broń taką jak maczety, łomy i kilofy, aby przybliżyć apokalipsę z bliska i osobiście doświadczając realistycznych zabójstw dzięki zaawansowanej krwi i okaleczeniom. W miarę jak gracz przeszukuje i tworzy swój ostateczny ekwipunek, dostępnych jest wiele sposobów na pozbycie się Fredów, ponieważ nawet odcięte kończyny umożliwiają uderzenie Freda. Wykorzystując jeszcze bardziej kreatywną zabawę, ulubiony przez fanów tryb kooperacji powraca, a wraz z nim ujawnione zostaną kolejne istotne szczegóły. W nowo wprowadzonej głównej roli w Arizona Sunshine 2 wcielasz się w swojego lojalnego psiego pomocnika Buddy.
Buddy jest nie tylko najlepszym chłopcem do zabawy w aportowanie nieumarłych, ale także pomoże ci pokonać tych nieznośnych Fredów, odkryć kluczowe przedmioty i nosić twój sprzęt. Całkowicie nowa kinowa kampania fabularna zabierze cię w podróż rollercoasterem VR na wyższy poziom, w którą możesz się cieszyć bez wiedzy o wcześniejszych w Arizona Sunshine. Kolejna gra to VRSO Bare Knuckle Fighting, inaczej mówiąc walka na gołe pięści, i osadzona jest w świecie istniejących opuszczonych lokacji. Opiera się ona na koncepcji turnieju z fabułą, w którym gracz będzie musiał pokonać 16 zawodników, aby zostać mistrzem ligi VRSO. Każdy przeciwnik charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami i stylem walki, przez co stwarza inny poziom trudności. Wszystkie animacje powstały w technologii Motion Capture we współpracy z zawodowymi zawodnikami. Dzięki temu nasi przeciwnicy w grze posiadają wszystkie niezbędne umiejętności walki, takie jak ruch ofensywny i defensywny, odwracanie uwagi, uniki, bloki, obroty, zanikanie, ataki czy różne kombinacje. Duży nacisk położony jest na tryb treningowy, w którym gracz ma możliwość skonfigurowania swojego przeciwnika. Jest to niezwykle przydatna opcja również dla profesjonalistów, którzy będą mogli zdecydować, jak ofensywny lub defensywny jest przeciwnik i ustawić wszystkie parametry pozostałych cech i zachowań przeciwnika. Refleks, szybkość, wytrzymałość, charakter i inne. Oprócz kampanii dla pojedynczego gracza w grze dostępny jest zaawansowany tryb wieloosobowy. Bulletstorm VR ma ukazać się na nasze gogle 14 grudnia i jest to brutalna gra akcji, która umieszcza graczy w butach Graysona Hunta. Uwolni twórczą rzeź z szybkim tempem i druzgoczącymi kombinacjami. Zniszcz wszystko, co stoi na drodze do zemsty i przetrwania. Jako wygnany członek elitarnej grupy zabójców Dedecho, twoje ślepe pragnienie zemsty znajduje ciebie i twoją załogę, która utknęła na stygi, gdzie możesz w końcu skonfrontować się z dowódcą za twoją zdradą lub wydostać swoją drużynę z planety żywą. To już niestety wszystko na dziś. Ja będę się z wami powolutku żegnał i do zobaczyska już wkrótce. Pamiętajcie o pozostawieniu suba i łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!